Cześć, witajcie, z tej strony Suert. Jak co tydzień zapraszam na film, w którym zebrałem najciekawsze newsy ze świata gier. Znajdziecie tutaj wiadomości dotyczące najnowszych produkcji, informacje odnośnie rozszerzeń, premier tygodnia, a także zapowiedzi zupełnie nowych tytułów. Dzisiaj także konkurs dotyczący gry Tainted Grail The Fall of Avalon. Dwie pierwsze osoby, które poprawnie odpowiedzą na zadane pytanie, wygrają klucz Steam do tej właśnie gry. Bądźcie czujni i słuchajcie uważnie. Zaczynamy! Studio Bloober Team może być w miarę zadowolone z premiery swojej najnowszej gry Chronos The New Dawn. Firma poinformowała, że w ciągu 3 dni od premiery sprzedano ponad 200 000 cyfrowych egzemplarzy tytułu. Warto dodać, że produkcja zadebiutowała także w wersji fizycznej na PlayStation 5 oraz Nintendo Switch, tak więc ogólna sprzedaż powinna być jeszcze większa. Bloober ogłosił również, że łączna liczba graczy, którzy dodali Chronos The New Dawn do swojej listy życzeń na Steamie, przekroczyła okrągły 1 milion. Przypomnę, że Chronos The New Dawn to survival horror, którego akcja rozgrywa się w postapokaliptycznym Krakowie. Gracze wcielają się w podróżniczkę, a ich celem jest odnajdywanie wyrw w czasoprzestrzeni i przenoszenie się w przeszłość, by odkryć zagadkę stojącą za wspomnianą apokalipsą. Zdecydowanie więcej powodów do świętowania mają z kolei twórcy Metal Gear Solid Delta Snake Eater. W pierwszym tygodniu od premiery omawiany tytuł rozszedł się w ponad 1 milionie egzemplarzy. Na wynik składa się zarówno sprzedaż wersji cyfrowej, jak i pudełkowej na wszystkich dostępnych platformach. Biorąc pod uwagę fakt, że mamy do czynienia z wiernym odświeżeniem klasyka, które zachowuje wiele przestarzałych rozwiązań, a nie z zupełnie nową odsłoną serii, to trzeba przyznać, że wynik ten robi wrażenie. Delta zachowuje wiernie strukturę i klimat oryginału, ale też poprawia grafikę dzięki Unreal Engine 5 oraz wprowadza szereg drobnych zmian modernizujących rozgrywkę, co najwyraźniej trafiło w gusta zarówno starych, jak i nowych graczy. Konami ma teraz powód do świętowania i można śmiało zakładać, że na tym jednym projekcie się nie skończy. Protesty graczy sprzeciwiających się płatnym klanom Vampire The Masquerade Bloodlines 2 przyniosły skutek, a twórcy wycofują się rakiem z kontrowersyjnych pomysłów. Od ostatniego poniedziałku, czyli 8 września, wszyscy, którzy kupili w przedsprzedaży edycję premium wspomnianej gry w PlayStation Store, powinni otrzymać zwrot pieniędzy. To efekt zamieszania, jakie wybuchło po ogłoszeniu, że 2 z 6 grywalnych frakcji w Bloodlines 2 mają być dostępne wyłącznie za dodatkową opłatą w paczce Shadows and Silk. Decyzja spotkała się z ostrą krytyką społeczności. Wydawca Paradox i deweloper The Chinese Room tłumaczyli, że sporne klany powstały dopiero po przejęciu projektu i miały być traktowane jako zawartość dodatkowa. Teraz jednak firmy zmieniają front i zwracają pieniądze. Na ten moment zwroty dotyczą wyłącznie edycji premium kupionych na PlayStation, zaś na innych platformach sprawa pozostaje bez zmian. Gracze liczą na to, iż cała sytuacja skończy się tym, że wszystkie klany trafią do podstawowej wersji gry. Jak będzie w rzeczywistości, dowiemy się już 21 października. Na ten dzień zaplanowano bowiem debiut owej produkcji. Na strzelankę Painkiller poczekamy niecałe 2 tygodnie dłużej. Polskie studio Anshar, które jest odpowiedzialne za opracowanie rebootu serii, poinformowało w serwisie X, że premiera gry została przesunięta na 21 października tego roku. Pierwotnie tytuł miał ukazać się 9 października. Twórcy nie podali konkretnych powodów obsuwy. W ramach wyjaśnienia napisano jedynie, że produkcja wymaga trochę więcej czasu. Pozwólcie, że zacytuję. Ognie czyśćca czekają, ale Painkiller wymaga trochę więcej czasu na dokończenie rytuału przywołania i zostanie wydany 21 października 2025 roku. Ciesz się ostatnimi dniami spokoju, ból nadchodzi. Koniec cytatu. Studio Sports Interactive przekazało nowe informacje na temat Football Manager 26. W pierwszej kolejności najnowsza odsłona trafi na PC, także w Game Passie, oraz konsole PlayStation 5, najnowsze Xboxy i urządzenia mobilne. Premiera na każdej z tych platform odbędzie się tego samego dnia, 4 listopada. Miesiąc później, 4 grudnia, ukaże się wydanie na Nintendo Switch. Na ten moment znam jedynie dokładną cenę edycji PC-towej. Pełna cena gry na Steamie i Epic Game Store wynosi 249 zł. Gracze, którzy zdecydują się na preorder, zapłacą 224 zł 10 groszy i będą mogli zagrać w ramach wczesnego dostępu, który rozpocznie się mniej więcej 2 tygodnie przed premierą. Sports Interactive zapowiada, że nowa odsłona to kolejny etap ewolucji cyklu. Możemy więc liczyć na przebudowane mechaniki rozgrywki i bardziej przejrzysty interfejs. Wszystko to za sprawą przeniesienia cyklu na silnik Unity. Twórcy chwalą się także nabyciem licencji brytyjskiej Premier League oraz wprowadzeniem do gry kobiecych drużyn.
Podczas imprezy Nintendo Direct Studio Supergiant Games poinformowało, że Hades 2 opuści wczesny dostęp już we wrześniu, a dokładnie 25 dnia tego miesiąca. Nowa produkcja Supergiant Games początkowo będzie dostępna wyłącznie poprzez Steam, Epic Games Store, Nintendo Switch oraz Switch 2. Obecnie nie jest jasne, jak długo trzeba będzie czekać na edycję dla PlayStation i Xboxów. Pierwotnie najnowsza odsłona serii Dying Light miała ukazać się 19 września. Według nowej daty premiery w Polsce będziemy mogli rozpocząć rozgrywkę już 18 września o godzinie 18. Techland zdecydował się na taki ruch ze względu na imponującą liczbę preorderów. Grę przed premierą zdecydowało się kupić ponad 1 000 000 osób. Przypomnę, że w The Beast zagramy na PC, a także konsolach Xbox i PlayStation obecnej i poprzedniej generacji. Nintendo długo trzymało nas w niepewności co do tego, czy Metroid Prime 4 Beyond zdąży na ten rok, ale wątpliwości zostały w końcu rozwiane. Wyczekiwana kontynuacja ukaże się 4 grudnia. Produkcja trafi zarówno na Nintendo Switch, jak i Switch 2. Posiadacze mocniejszej wersji konsoli mogą oczywiście liczyć na dodatkowe ulepszenia oraz wykorzystanie specjalnych funkcji, a także wsparcie rozdzielczości 4K podczas rozgrywki w zdokowanej konsoli. 9 września strategia Crusader Kings 3 otrzymała dodatkową zawartość pod postacią pakietu wydarzeń zatytułowanego Coronations. DLC pozwoli nam wyprawić ceremonię lub wziąć udział w takiej organizowanej przez kogoś innego, podczas której na tronie zasiądzie nowy władca. Pakiet nie wprowadza jednak znaczących zmian w znanej fanom mechanice, lecz zwiększa znaczenie wydarzenia, które do tej pory było traktowane bardzo po macoszemu. W okolicach premiery dodatek zbierał w większości negatywne opinie na Steamie. Z kolei bardzo pozytywne opinie od graczy otrzymuje Legacy of the Forge, czyli kolejne już DLC do znakomitego Kingdom Come Deliverance 2. W najnowszym dodatku Henryk musi ponownie otworzyć kuźnię swojego ojca, a przy okazji poznaje tajemnicę jego przeszłości. DLC nieco bardziej przypomina symulator Kowala niż tradycyjne RPG. Autorzy wprowadzili rozbudowane mechanizmy craftingowe oraz masę opcji modyfikacji kuźni czy pokoju bohatera. Kolejną atrakcją jest wprowadzenie systemu prestiżu. Funkcjonuje on jako dodatkowa waluta, która obok złota konieczna jest do kupowania kolejnych ulepszeń. Prestiż zdobywać będziemy wykonując zadania oznaczone na mapie pomarańczową ikoną. Przy okazji debiutu DLC Kingdom Come Deliverance 2 otrzymało też obszerną aktualizację o numerze 1.4. Jej szczegóły znajdziecie na oficjalnej stronie gry. Studio Ironwood zapowiedziało fabularny dodatek do ich najnowszej produkcji Pacific Drive. W świeżo ogłoszonym rozszerzeniu zobaczymy, jak formuje się grupa fanatyków, którzy mają obsesję na punkcie anomalii. Mroczne DLC o tytule Whispers in the Woods ma się ukazać wkrótce. W komunikacie nie podano dokładnej daty premiery. W Whispers in the Woods gracze dotrą do nieznanej części lasów olimpijskiej strefy wykluczenia. Podczas eksploracji natrafimy na zagadkowe symbole oraz tajemnicze kukły, za które mają odpowiadać wspomniani wyżej fanatycy. Aby przetrwać, przyjdzie nam zbierać artefakty zapewniające dodatkową moc. Zabawę w niesamodzielnym dodatku będzie można zacząć po kilku pierwszych godzinach podstawowej gry. Jak podają twórcy, rozszerzenie powinniśmy ukończyć w mniej więcej 8 do 12 godzin. W tym czasie gracze będą mogli poznać historię, a także wypróbować garść nowości. DLC wprowadzi bowiem świeże garaże, modyfikatory trasy oraz elementy kosmetyczne. Aktualizacja 1.1 do bardzo udanego RPGa Tainted Grail The Fall of Avalon jest już dostępna. Wprowadza ona wiele nowości, poprawek i ulepszeń. Istotnych zmian doczekał się m.in. ostatni akt gry, który według powszechnej opinii do tej pory nie grzeszył obfitością zawartości. Otrzymał on 3 nowe jaskinie, kilka nowych zadań, a także mnóstwo dodatkowych łupów do odnalezienia. W wielu miejscach przeprojektowano także lochy, by prezentowały się jeszcze bardziej klimatycznie. Gracze, którzy ukończyli kampanię fabularną, mogą sięgnąć po tryb Nowa Gra Plus, w którym rozpoczną rozgrywkę od zera, ale z zachowanym ekwipunkiem i specjalnymi zdolnościami. Do gry trafił też system transmogryfikacji umożliwiający zmianę wyglądu pancerza z zachowaniem oferowanych przez niego bonusów. Poprawiono także rozgrywkę z widokiem z trzeciej osoby. Lista zmian jest oczywiście dużo większa i zawiera także usprawnienia w optymalizacji czy naprawę wielu błędów. A teraz pytanie konkursowe, o którym wspominałem na wstępie. 2 pierwsze poprawne odpowiedzi wygrywają klucz Steam do omawianej gry. Uwaga! Z ilu głównych aktów składa się kampania fabularna w Tainted Grail The Fall of Avalon? Nie liczymy prologu i epilogu. W
Wczesny dostęp strzelanki Witchfire powoli dobiega końca. Polskie studio The Astronauts podzieliło się nową mapą drogową. Poza planowanymi aktualizacjami zmierzającymi do gry twórcy przypomnieli też o już zrealizowanych etapach produkcji. Najbliższy patch o nazwie The Reckoning pojawi się w grudniu 2025 roku i usprawni większość funkcji oraz mechanik. Aktualizacja wprowadzi również ulepszenie Extraction 2.0, które podniesie napięcie na wyższych poziomach gnozy, a także doda 2 nowe kryjówki. Następny update nadejdzie w przyszłym roku i wprowadzi nas do fabuły oraz przyniesie ostatni region. Twórcy dodadzą też w patchu inne lokalizacje, w których być może znajdzie się również polska wersja językowa. Ostatnim etapem do zrealizowania dla studia będzie oficjalna premiera gry, którą zaplanowano na przyszły rok. Shiro Games nie próżnuje i choć od premiery War Tales minęło już ponad 2 lata, omawiane studio regularnie rozbudowuje swoje dzieło. Najnowszy dodatek do tej produkcji, czyli The Thief, wprowadza tytułową funkcję, o którą gracze zabiegali już od dłuższego czasu. Jak się okazuje, własnym skrawkiem ziemi i jego mieszkańcami zaopiekujemy się od 25 września. Omawiany dodatek przynajmniej na razie zmierza wyłącznie na PC. The Thief pozwoli nam zaopiekować się własnym Lennem. W tym celu zainwestujemy w jego ulepszenia poprzez budowanie dróg i wznoszenie budowli, aż po ustalanie priorytetów w łańcuchu produkcyjnym. Dodatkowo uchwalimy prawa, czy też zadbamy o potrzeby mieszkańców. To ostatnie nie będzie proste, bo trzeba będzie spełniać zachcianki zróżnicowanych grup społecznych, chłopów, uczonych oraz szlachty. Poza tym ważną rolę odegra tu dyplomacja. O tym, czy potrzeby naszego Lenna są zaspokajane, czy też nie, dowiemy się natomiast po rozbiciu obozu. Wygląda na to, że wszyscy pouciekali przed największą premierą tego tygodnia, bo prawdę mówiąc poza Borderlands 4 nie znalazłem tym razem niczego ciekawego wśród debiutujących tytułów. Najnowsza odsłona serii Borderlands miała swoją premierę 11 września na PC-tach, a dzień później na najnowszych konsolach marki Xbox i PlayStation. Na początku października tytuł powinien pojawić się także na Nintendo Switch 2. Pomimo licznych obaw i kontrowersji przed premierą, wygląda na to, że Borderlands 4 to wyczekiwany przez fanów powrót serii do dobrej formy. Najnowsza produkcja studia Gearbox spotkała się z bardzo ciepłym przyjęciem krytyków. Aktualna średnia ocen według agregatora Metacritic wynosi 84 punkty na 100 i jest to drugi najwyższy wynik w historii serii po Borderlands 2, które ponad dekadę temu uzyskało wynik 89 punktów. A czym Borderlands 4 wyróżniło się w oczach krytyków? Przede wszystkim, jak wskazują media, produkcja rozwija praktycznie wszystkie pomysły z poprzednich odsłon, jednocześnie naprawiając to, co w kontrowersyjnej trójce nie zyskało uznania graczy. Jeśli chodzi o fabułę, to w opinii prasy jest ona wciągająca i intrygująca, a postacie charyzmatyczne i zapadające w pamięć. Oczywiście w grze znajdziemy sporo zawartości pobocznej, która pozwoli nam dalej bawić się w grze przez jeszcze wiele godzin, nawet wtedy, kiedy sama kampania fabularna niezbyt nam jednak przypadła do gustu. Wielu recenzentów wspomina też o oprawie graficznej i optymalizacji. Nikt nie ma wątpliwości, że produkcja prezentuje się fantastycznie, jednak jej wydajność to już dość kontrowersyjna kwestia. Czytając kilka opinii można dojść do wniosku, że do komfortowej gry niestety potrzebna jest karta graficzna wspierająca technologię skalowania rozdzielczości, tak jak DLSS i FSR. Warto dodać, że omawiany tytuł zbiera mieszane opinie na Steamie, głównie ze względu na fatalną zdaniem gracza optymalizację. W ubiegłym roku polskie studio Chronospace zapowiedziało grę War Mechanic. Projekt opisywany był jako symulator mechanika pracującego na tyłach frontu w dieselpunkowym świecie, w którym II wojna światowa nigdy nie dobiegła końca. Produkcja ta od tego czasu przeszła ogromną metamorfozę, o czym w jednym z ostatnich materiałów opowiedzieli sami twórcy. Przede wszystkim postanowiono położyć duży nacisk na opowiadaną historię. Gra ma zaoferować rozbudowane tło fabularne i barwne postacie. Gracze otrzymają obszerną kampanię, w której wcielimy się w mechanika imieniem Jack Wallace, uwięzionego na będącej polem ciągłych bitew wyspie Norduk. Gracz będzie musiał odbudować znajdującą się tam bazę i ustawić automatyczne systemy obronne. W tym celu mamy eksplorować wyspę o otwartej strukturze, gromadzić surowce i wchodzić w interakcje z postaciami niezależnymi. Nie zabraknie także zadań fabularnych oraz start z bossami. Akcja toczyć się będzie w alternatywnej wersji lat 50. ubiegłego wieku. W tej rzeczywistości w wyniku sabotażu projektu Manhattan doszło do rozpoczęcia wojny między USA i ZSRR. Aby zrealizować nową formułę gry, studio Chronospace postanowiło sięgnąć po pomoc weteranów w postaci scenarzysty i pisarza, którzy wcześniej odpowiadali za stworzenie m.in. fabuły do pierwszej gry z serii Wiedźmin. Na koniec dodam jeszcze, że War Mechanic zmierza wyłącznie na PC. Na ten moment nie znam jednak nawet przybliżonej daty premiery. W
październiku tego roku na Kickstarterze rozpocznie się zbiórka na dalsze tworzenie Starfinder Afterlight. Niestety dotychczasowe trailery nie prezentują rozgrywki, więc będę posiłkował się oficjalnymi screenami. Mówimy tutaj o produkcji opartej na świecie i zasadach papierowej gry Starfinder, a dokładnie jej drugiej edycji, która oferuje 6 kompanów: żołnierza, wysłannika, agenta, mistyka oraz czarodzieja. Ponadto zastosowany zostanie turowy system walki składający się z 3 ruchów. Zabawa powinna wystarczyć graczom na około 40 do 60 godzin. Naszym podstawowym zadaniem będzie sformowanie drużyny, która powstrzyma niebezpieczeństwo grożące galaktyce. Każdy ze zwerbowanych członków otrzyma własną historię, a podejmowane przez nas decyzje wpłyną na jego los, a także zdeterminują przyszłość uniwersum gry, czyli światów Paktu. Można powiedzieć, że Starfinder Afterlight będzie miało wiele wspólnych elementów z Baldur's Gate 3. Podstawową różnicę stanowi system zasad. Pierwszy tytuł czerpie reguły z kosmicznego Starfindera, drugi natomiast z popularnego Dungeons & Dragons. Podczas piątkowego pokazu Nintendo Direct Studio Koei Tecmo zapowiedziało remake gry Fatal Frame 2 o podtytule Crimson Butterfly Remake. Produkcja zadebiutuje na początku 2026 roku i trafi na PC, PlayStation 5, Xboxy Series X i S oraz Nintendo Switch 2. Przypomnę, że oryginalny Fatal Frame 2 pojawił się na rynku w 2003 roku i szybko zdobył status jednej z najlepszych odsłon cyklu. Produkcja opowiada historię sióstr bliźniaczek Mio i Mayu Amakura. Podążając za tajemniczym purpurowym motylem, trafiają one do opuszczonej wioski. Szybko okazuje się, że miejsce to skrywa mroczne sekrety, a jego nieumarli mieszkańcy nie zamierzają pozwolić dziewczynom tak łatwo uciec. I to tyle na dziś. Pozostaje jeszcze zaprosić na kanał, na którym znajdziecie mnóstwo informacji ze świata gier. Zachęcam do subskrypcji, dzięki czemu zawsze będziecie na bieżąco. A teraz żegnam się z Wami gorąco. Do zobaczenia, do usłyszenia. Cześć!